I tu trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że ta wolność, o której mówiłem, reżysera w trakcie realizacji filmu, najbardziej może zaowocowała z moich filmów w filmie Popiół i Diament. Jak już powiedziałem, pracowaliśmy w kompletnej izolacji, nikt się do nas nie wtrącał, wytwórnia we Wrocławiu była całkowicie przez nas opanowana, żaden inny film się tam nie robił. Krótko mówiąc, było to nadzwyczajnie, dawało nam szansę takiego skupienia i wydajności. Ponieważ już część tej ekipy to byli ludzie, z którymi pracowałem wcześniej. Zdjęcia robił Jerzy Wójcik, który był drugim operatorem, pomagał robić film Kanał Jerzemu Lipmanowi. Janusz Morgenstern pracował ze mną wcześniej, też przy filmie Kanał. W związku z tym my już stanowiliśmy jakąś. Zbyszek Cybulski grał wcześniej w Pokoleniu, Adam Pawlikowski grał w Kanale. Krótko mówiąc, ta grupa stanowiła już, mieliśmy za sobą jakieś doświadczenie. Co wiedzieli ci moi koledzy i co było dla nas wszystkich najważniejsze? Że to jest właśnie nasz film. My robimy film i każdy do tego filmu może coś wnieść. Poza tym nam się już nie podobały filmy neorealizmu włoskiego. My szliśmy za innym kinem. Kiedy zdecydowałem się, że Zbyszek Cybulski będzie grał w filmie Popiół i Diament, zadałem mu pytanie, bo on pojechał, przedtem pracował przez parę miesięcy w Paryżu, robił sztuczne kwiaty takie, no żeby w Paryżu jakoś przeżyć parę miesięcy. Pracował w fabryce sztucznych kwiatów, no ale dzięki temu obejrzał pewną ilość filmów. I pytam się, czy widziałeś James Deana? A wtedy wszedł film na ekrany Zbuntowany bez powodu. On powiedział tak. A mówię, jak widziałeś James Deana, możesz grać w filmie. Bo tuśmy się fantastycznie porozumiewali. Co nam się podobało? Dlaczego zachwyciliśmy się tym aktorem? Dlatego, że nam nie podobało się, że wszystko jest wiadome, że aktorzy mniej więcej wiadomo, jak grają poszczególne stany, uczucia, jak to wyrażają, jak to wygląda na ekranie. Nam spodobało się u James Deana, że jego pozycja, jakby kiedy on jest na ekranie, jest trudna do uchwycenia. Nie wiadomo, czy on stoi, czy on siedzi, czy on za chwilę usiądzie. Nie wiadomo, z kim on rozmawia, nie wiadomo, czym jest zajęty. Krótko mówiąc, on tak przyciąga uwagę swoim, jakby to powiedzieć, zachowaniem, które jest paradoksalne, jakby nie zgadza się z tym, czego się normalnie spodziewamy, że bez porównania większa uwaga jest skoncentrowana na aktorze, który właśnie gra w ten sposób.